Witam was w drugim odcinku kariery menadżera klubem Fame FC. Jeżeli ktoś nie widział pierwszej części, to zachęcam do nadrobienia zaległości. W tym materiale rozegramy 2 sezony, ale zanim to klasyczny krótki wstęp. No siema Michał, szkoda, że cię nie było, na zakończeniu sezonu była mega imprezka. No wiesz, nie przepadam za pewną osobą z klubu, wolałem sobie odpuścić. Serio? Ciekawe o kim mówisz. W ostatnim czasie prawie w ogóle się nie widzimy. Cały wolny czas spędza z Aisho Speedem. Sorry, ale coś przerywa. Na drugiej linii mam speeda, muszę odebrać. Narka Boxdy. Boxdy? W sumie słodkie. Ale muszę pozbyć się jak najszybciej Speeda z klubu. Tylko jak? Panie, te wyniki nie są jakieś topowe. Miał być awans, a jest połowa tabeli. No tak, wiem, ale finansowo wszystko się zgadza. Sprzedaż pay-per-view idzie świetnie, ale klub nie zarabia na siebie względem transferów i pieniędzy za dane rozgrywki. I to jest dobry argument, żebyś wnioskował o wywalenie Speeda. A jak ci się uda, to ja poprowadzę Fame do wygrania Ligi Mistrzów. Plan dobry, ale ty na trenera? Czy ty w ogóle masz jakieś pojęcie na temat piłki nożnej? Jo, piłka jest okrągła, bramki są 2. Jak nie wywalisz Speeda, on wywali cię. Tak wygląda nasz skład na początku drugiego sezonu. Najwyżej ocenionymi piłkarzami są Szeliga, Wiewiór i Ferrari. Wszyscy mają 75 overalla. I pora po raz pierwszy zakręcić kołem fortuny w zakładce wybryki piłkarzy. Pierwsze losujemy przewinienie, jakiego dopuścił się jeden z naszych zawodników. I wygląda na to, że ktoś wszczął bójkę na parkingu, także nieładne zachowanie. Za które będziemy musieli kogoś surowo ukarać. Bo jeżeli koło fortuny wylosuje kogoś spoza trójki Ferrari, Wiewiór i Szeliga, ten piłkarz będzie musiał zostać usunięty przez nas z klubu. Także zobaczmy, czy ktoś pożegna się z naszym zespołem i wypada numerek 7. Także odliczamy od bramkarza w górę 7 zawodnika i wypada na Maksymiliana Wiewiórka, a jak dobrze wiemy, ma on przywilej, także może pozostać w naszym składzie. Negocjujemy szybko kontrakty z zawodnikami, którym kończy się umowy po tym sezonie, a niektórych naszych piłkarzy dodajemy na listę transferową bądź wypożyczeń. Zlecamy scouting młodych piłkarzy w Polsce na 9 miesięcy, a jednego z naszych juniorów przenosimy do drużyny seniorskiej. Przyjrzyjmy się naszemu składu i od razu widzimy, jakie pozycje wymagają wzmocnień. Prawy obrońca, lewy skrzydłowy i środkowy ofensywny pomocnik. Takich zawodników potrzebujemy. Kto oglądał pierwszy sezon, ten wie, że mamy pewne zasady, jeżeli chodzi o transfery. Obecnie jesteśmy w 4. lidze, także mamy budżetu transferowego 10 milionów euro i możemy ściągać piłkarzy tylko do 70 overalla. A tak wygląda pierwsza plansza z różnymi narodowościami. A zaraz koło fortuny wylosuje nam jeden kraj, z którego to będziemy mogli ściągnąć jednego piłkarza, tak abyśmy mogli przejść do następnej planszy. Flaga Argentyny nie bez powodu jest przekreślona, bo to państwo wylosowało nam się w poprzednim odcinku. Więc nie przedłużając, zakręćmy kołem i wypadają nam Chiny. Także zlecamy obserwacje kilku zawodnikom tej narodowości, tak abyśmy na 100% wiedzieli, że mieszczą się w naszym limicie overallowym. Napoli zgłasza się do nas po Wiewiórkę, oferując nam ponad 15 milionów euro, ale my tą ofertę oczywiście odrzucamy. A z naszego klubu na stałe bądź na krótki okres odchodzi kilku zawodników. Akceptujemy ofertę turnieju przedsezonowego i z tymi klubami czekają nas 3 mecze przed rozpoczęciem ligi i żegnamy się z kolejnymi piłkarzami. Przechodzimy do symulacji pierwszego spotkania towarzyskiego i przegrywamy 2-1 z Oxford United. Odrzucamy ofertę za Ferrarkę z Sheffield, a w drugim meczu turnieju remisujemy 2-2 z klubem Reading. Otrzymujemy raporty na temat chińskich piłkarzy i jak widzimy, każdy jest oceniony poniżej 70 overalla, ale możemy ściągnąć tylko jednego zawodnika i ten Zhu Chinyiye wygląda chyba najlepiej. Także zaczynamy rozmowy z jego klubem, oferujemy 3 miliony za środkowego obrońcę. Jego klub przystaje na naszą ofertę. Jeszcze tylko ustalamy warunki kontraktu z samym piłkarzem i Zhu Chinyiye ląduje w naszym zespole. Przechodzimy do kolejnej planszy, na której mamy różne ligi, spośród których będziemy mogli ściągnąć kolejnego zawodnika. Zaktualizował się nam budżet transferowy, który obecnie wynosi 7 milionów euro. Kręcimy kołem i dowiedzmy się, z której ligi będzie pochodził nasz nowy nabytek. A wylosowała się nam Liga Portugalska.
Wypatrzyłem kilku piłkarzy i to im zlecamy scouting. A Barcelona przychodzi do nas z ofertą za Augustina Roberto, no ale niestety drugiego Messiego u nas nie mają co szukać. Ostatni mecz w turnieju przedsezonowym wygrywamy 1-0 po golu wiewiórki. I ostatecznie zajmujemy 4. miejsce na 8 zespołów z 1 wygraną, 1 remisem i 1 porażką. Przechodzimy do pierwszego spotkania ligowego, u siebie podejmujemy zespół Bradford i niestety na inaugurację przegrywamy 1-2. W drugim meczu wygrywamy za to pewnie 3-0, w Carabao Cup przegrywamy z Sunderlandem 2-1, następnie w meczu ligowym w kolejnym spotkaniu u siebie przegrywamy 0-1 z Colchester, ale w kolejnej kolejce zgarniamy już 3 punkty. Szeliga informuje nas o niezadowoleniu w szatni. No i w sumie to się nie dziwię, bo kolejne spotkanie przegrywamy 3-1 z Barą. Otrzymaliśmy w końcu raporty na temat piłkarzy z Ligi Portugalskiej, ale tylko 2 zawodników ma poniżej 70 overalla, także mamy mały wybór. Lecz lewy pomocnik Varela ma ocenę 70. Co prawda klub nie chce się go pozbywać, ale ma wpisaną klauzulę odstępnego, którą bez problemu możemy opłacić, ponieważ mamy 7 milionów budżetu, a jego klauzula wynosi 6400, także to robimy. Bezproblemowo dogadujemy się z samym piłkarzem i Varela trafia do naszej drużyny. Tak wygląda nasz skład przed ostatnim losowaniem i w dalszym ciągu potrzebujemy lepszego prawego obrońcy, także wolałbym się skupić na tej pozycji. A kolejnym naszym wzmocnieniem może być piłkarz z całkiem dobrego klubu, wszystko oczywiście zależy tutaj od koła fortuny. I co najważniejsze, nie mamy tutaj limitu overallowego, lecz musimy się zmieścić w połowie początkowego budżetu transferowego, więc na zakup kolejnego piłkarza będziemy mieli równo 5 milionów euro. Kręcimy kołem i wylosowały nam się kluby PSG i Monaco. I z tych klubów dodajemy kilku zawodników do obserwacji. Nie dostaliśmy jeszcze raportów na temat tych piłkarzy, także nie wiemy ile kosztują. Ale wiemy, że Keylor Navas, oceniony na 82 overalla, jest do wyjęcia za lekko ponad 1 milion euro. I mimo jego wieku, 37 lat, uważam, że warto go będzie sprowadzić do naszego zespołu. Z klubem z Paryża ugadujemy się na transfer za 1 300 000. Z samym Navasem również dochodzimy do porozumienia. I tym sposobem mamy nową gwiazdę w zespole. W dalszym ciągu nie mamy oceny chociażby Edana Diopa. Jego klauzula odstępnego przewyższa nasz budżet, także nie możemy jej aktywować. Ale możemy zaproponować Monaco wypożyczenie 20-letniego Francuza. Z francuskim klubem ustalamy wypożyczenie z opcją wykupu za kwotę, którą stać nas zapłacić. I jeżeli Diop zgodzi się przyjść do nas na wypożyczenie, od razu go wykupimy. Navasa dodajemy do pierwszego składu i przechodzimy do symulacji kolejnego meczu ligowego, który znowu przegrywamy. Edan Diop zgodził się przyjść do nas na wypożyczenie, więc nie pozostaje nam nic innego jak tylko potwierdzić jego wykup. W sprawach finansowych dochodzimy z nim do porozumienia i prawy francuski pomocnik trafia do rodziny Fame FC. Dodajemy go do pierwszego składu na pozycję środkowego ofensywnego pomocnika i od razu zlecamy mu zmianę pozycji. Do końca letniego okienka transferowego niewiele nam już zostało, a my w dalszym ciągu nie skorzystaliśmy z opcji sprowadzenia wolnego zawodnika. Szukamy więc prawego obrońcy, ale nie starczy nam czasu dowiedzieć się, kto ma jaki overall. Więc stawiamy w ciemno na Brunera, licząc, że ma poniżej 70 overalla. Ze Szwajcarem dochodzimy do porozumienia. I teraz decydujący moment, na ile jest oceniony Brunner, a ma równo 70 overalla, także możemy go pozostawić w zespole. A tak wygląda nasz skład na drugi sezon. Navas 82 overalla, Ferrari 76. No jak teraz nie uda nam się awansować, to ja nie wiem. Odrzucamy ofertę sprzedania Ferrariego do Luton oraz nie zgadzamy się na transfer Szeligi do Girony. I tym oto sposobem kończymy ostatnią godzinę letniego okienka transferowego. Podpisujemy kontrakt z młodym zawodnikiem i przechodzimy do symulacji meczów wrześniowych. Przez cały miesiąc udaje nam się wygrać 4 razy, w tym raz w pucharze. Odnotowaliśmy 1 porażkę i 1 remis. W tabeli ligowej po 11 kolejkach zajmujemy 7. pozycję z 16 punktami. Zmieniamy pozycję Diopowi na środkowego ofensywnego pomocnika i awansuje o 1 punkt overalla wyżej. Symulujemy cały październik i po tym miesiącu spadamy w tabeli o 1 pozycję w dół. Podpisujemy kontrakt z młodym Malinowskim i symulujemy dalej kolejny miesiąc. Po 19 meczach w lidze zajmujemy 5. miejsce. Symulujemy kolejne 4 mecze, tak aby być w połowie sezonu. Odnotujemy 2 porażki oraz udaje nam się wygrać 2 razy. Ale co najbardziej mnie martwi, nasza ocena menadżera spada w dół.
Dostajemy informację od zarządu, który nie jest zadowolony z tego, co obecnie dzieje się w klubie, a nasz kapitan Piotr Szeliga jest sfrustrowany. Edan Diop narzeka na swoją liczbę występów w meczach, ale nie wiem kompletnie, o co mu chodzi, skoro ma pozycję w pierwszym składzie. Na półmetku sezonu po 23 kolejkach zajmujemy 4. pozycję i z 38 punktami dalej jesteśmy w walce o bezpośredni awans. Jan Bąk ze szkółki juniorów dobrze nam się rozwija, dlatego przenosimy go do drużyny seniorskiej. No i jak patrzę na morale wszystkich naszych zawodników, to są kiepskie i nie wygląda to za dobrze. Symulujemy mecz ligowy, który przegrywamy u siebie 2-1 i wcale nam to nie pomaga. Podpisujemy nowe kontrakty z Szeligą, Wiewiórem, Ferrarim oraz Roberto. Mam nadzieję, że to nieco polepszy ich morale. Jesteśmy w 87 minucie symulacji kolejnego meczu ligowego, gdzie wygrywamy 3-1. Przeprowadzamy zmiany, tak aby nasi rezerwowi mogli pocieszyć się z kilku minut gry. I symulujemy mecz do końca, a wynik nie ulega zmianie. Przed kolejnym spotkaniem bierzemy udział w konferencji, tak aby polepszyć morale naszych piłkarzy, a ten mecz wygrywamy pewnie 4-1. Na mecz w pucharze regionalnym dokonujemy dużych zmian w składzie, przechodzimy do symulacji i awansujemy po rzutach karnych. Z Salford City remisujemy 1-1, a nasz zarząd jest zaniepokojony rezultatami naszej pracy i zaplanowali ku temu specjalne spotkanie. I tak zastanawiałem się, co może wpływać na ocenę naszego zarządu, i doszedłem do wniosku, że jednym z czynników mogą być morale naszych piłkarzy. Dlatego postanowiłem rozwiązać kontrakty z piłkarzami, którzy są niezadowoleni z minut, no bo jednak przy tylu zawodnikach nie mogę im zagwarantować gry. I decyzja ta była chyba trafna, bo Szeliga informuje nas, że w szatni panują już o wiele lepsze nastroje. Jeżeli dalej tak to będzie wyglądało, to Boxdel nie będzie miał podstaw, żeby nas zwolnić. Następny mecz wygrywamy 2-1 po golach Barelli i Roberto. A zarząd z Boxdelem na czele po raz kolejny zaplanował spotkanie dotyczące naszej pracy. Przegrywamy spotkanie turniejowe 3-2 i odpadamy z Bristol Street Motors Trophy. Przed nami kolejne spotkanie ligowe, obecnie zajmujemy 3. miejsce w tabeli. I patrząc na punkty widzimy, że bierzemy udział w wyścigu o mistrza. Z Cheltenham Town wygrywamy 3-2. Na dwuletnie wypożyczenie odchodzi Hobbs. I tak kończy się ostatnia godzina zimowego okienka transferowego. Podpisujemy kontrakty z młodymi piłkarzami i przechodzimy do symulacji meczu Sutton, który remisujemy 1-1. Nasza ocena menadżera nie ulega polepszeniu, dlatego bierzemy udział w konferencji przedmeczowej, aby poprawić morale naszych zawodników. Z Fleetwood wygrywamy 3-1, a nasza ocena menadżera ciągle spada. Symulujemy kolejne mecze, bierzemy udział w konferencjach i meldujemy się w 43. kolejce. Przed nami spotkanie z Colchester, a po tabeli jasno widać, że jeden zdobyty punkt w tym meczu da nam mistrza. Być może wtedy nasza ocena nieco się poprawi. Przed tym spotkaniem również udajemy się na konferencję. Morale naszych zawodników są już bardzo dobre. Zatem zobaczmy, jak potoczy się to spotkanie. Roberto przejmuje piłkę, biegnie na bramkę naszych rywali, wbiega w pole karne i daje nam prowadzenie w tym spotkaniu. I przy takim wyniku jesteśmy mistrzami. Hał, hał, hał! Gospodarze z groźnym atakiem, Indolu w polu karnym, ale lepszy na was. Varela dośrodkowuje na głowę Caicedo i mamy już 2-0. Jeszcze jedna okazja, Varela strzela, ale trafia w słupek. Do przerwy wynik nie ulega zmianie, a pierwszą groźną sytuacją w drugiej połowie była akcja Diopa i to Francuz daje nam prowadzenie już 3 bramkami. Po chwili mógł skompletować dublet, ale nie trafił bramkę. Mamy pewny wynik, także robimy zmiany w składzie. Colchester gra z rzutu rożnego i tracimy bramkę. Doskonałą okazję ma Ibrahim, ale pudłuje. Ostatni gwizdek sędziego, ten mecz wygrywamy 3-1, a co najważniejsze, zostajemy mistrzami 4. ligi. Przeprowadzamy wywiad pomeczowy, ale wcale to nie poprawia naszej sytuacji. Symulujemy następny mecz i remisujemy 2-2 z Newport, a zarząd w dalszym ciągu się nas czepia. Ostatnie 2 mecze ligowe kończą się naszym zwycięstwem i ostatecznie w 46 meczach zdobywamy 90 punktów, co daje nam przewagę nad drugim Fleetwood 15 oczek. Najważniejsze, że w końcu udało nam się awansować do wyższej ligi, a tak wygląda dolna część tabeli. W czołówce najlepszych strzelców ligi znajduje się Roberto i Ferrari. Varela kończy sezon z 7 asystami, a Keylor Navas zachował 15 czystych kąt.
W FA Cup odpadliśmy w drugiej rundzie, a przygodę w Carabao zakończyliśmy po pierwszym meczu z Sunderlandem. W fazie grupowej BSM Trophy zajmujemy pierwsze miejsce, w drugiej rundzie awansujemy po rzutach karnych, ale odpadamy już w następnej fazie. Najlepszym piłkarzem w naszym zespole został Roberto, strzelił łącznie 22 gole i zaliczył 5 asyst. Amadeusz Ferrari kończy sezon z oceną ogólną 78 overalla, w 47 meczach zdobył 22 bramki i zaliczył 3 asysty, a Varela zdobył 15 goli i 7 asyst. Kończymy zatem sezon drugi i przenosimy się do trzeciego. No i na samym starcie ocena naszego menadżera jest fatalna, także nie zdziwię się, jak za chwilę nas Boxdel wywali. A tak wygląda nasz skład na początek trzeciego sezonu. Najwyżej ocenionym jest w dalszym ciągu Navas, 80 overalla. Szeliga i Ferrari mają 78, a Wiewiór oceniony na 77. Wrócili do nas zawodnicy z wypożyczeń, także mamy szeroką kadrę. Przejdźmy do pierwszego utrudnienia, do zakładki wybryki piłkarzy i zobaczmy, co ktoś przewinił. Losujemy kołem i któryś piłkarz ukradł bułkę koledze z drużyny, także bardzo nieładne zachowanie, za które musimy kogoś ukarać, a karą będzie usunięcie z drużyny. No chyba, że wylosuje się ktoś z trójki Szeliga, Wiewiór i Ferrari, oni są nietykalni. Kręcimy kołem i zobaczmy, jaki piłkarz się wylosuje. No i mamy numerek 17, także kogoś z ławki rezerwowych. A jest to Eryk Baran z oceną 65. Także jego oczywiście musimy się pozbyć, lecz na razie dodamy go tylko do listy transferowej, tak aby nie rozwiązywać z nim kontraktu i tym samym nie narażać się na zwolnienie od zarządu. Zajmujemy się przedłużeniem kontraktów, a niektórych piłkarzy ponownie wysyłamy na listy transferowe bądź wypożyczeń. W celach na ten sezon musimy wygrać ligę oraz zajść do 1/8 FA Cup, także myślę, że naszym składem spokojnie uda nam się to osiągnąć. Pora przejść do pierwszych wzmocnień naszej drużyny. Jako że awansowaliśmy o ligę wyżej, mamy 20 milionów euro budżetu transferowego, możemy ściągnąć piłkarzy do 75 overalla. A tak wygląda pierwsza plansza, na której mamy narodowości piłkarzy. Chiny i Argentyna już nam wypadły, także są skreślone. Kręcimy kołem i przekonajmy się, z którego kraju będziemy mogli ściągnąć zawodnika, a wypadły nam Indie. I tutaj nie będę zbytnio kombinował z wyszukiwaniem jakiegoś dobrego zawodnika. Znalazłem kogoś takiego jak Lalian Zula, Changte i od razu proponujemy kupno tego piłkarza za 1 milion. Jego klub się zgadza, z samym piłkarzem też dochodzimy do porozumienia i witamy nowego piłkarza w naszym zespole i jak widzimy jest oceniony na 66 overalla. Wykorzystaliśmy tylko 1 000 000 euro, także w budżecie zostało nam jeszcze 19, a w drugim losowaniu dowiemy się, z której ligi będziemy mogli ściągnąć jakiegoś piłkarza. Dotychczas odkaczoną mamy ligę włoską oraz portugalską. Kręcimy kołem i wypada nam liga belgijska. I tutaj ciekawą opcją byłby Zeno Debast, ale on niestety już przeszedł do Newcastle, więc wyszukajmy sobie innych zawodników i zlećmy im obserwacje. Zlecamy również scouting na 9 miesięcy w Anglii, a zarząd po raz kolejny zaplanował zebranie dotyczące naszej pracy i wydaje mi się, że tylko Boxdel może wyjaśnić tę decyzję. Siup! Akceptujemy zaproszenie na turniej przedsezonowy. Z klubu odchodzi Baran, który chciał spróbować czyjejś bułki, a poza nim odchodzi również kilku innych zawodników. Symulujemy pierwszy mecz turnieju przedsezonowego i wygrywamy 1-0 po golu Roberto. Następny mecz również wygrywamy 2-1, ale w trzecim spotkaniu odnosimy już porażkę i na koniec ostatecznie zajmujemy trzecie miejsce. Dostajemy raporty na temat naszych potencjalnych wzmocnień i Matias Galarza idealnie ma 75 overalla. Jego klauzula odstępnego wynosi 11 800 000, także ją aktywujemy i przechodzimy do negocjacji warunków kontraktu, które Argentyńczyk bezproblemowo akceptuje i trafia do naszego zespołu. Przejdźmy do ostatniej planszy, na której mamy różne kluby, z których będziemy mogli pozyskać zawodników. Nie mamy tutaj ograniczenia overallowego, ale musimy zmieścić się w budżecie 10 milionów. Także zakręćmy kołem i przekonajmy się, jakie kluby wypadną i będziemy mogli ściągnąć kogoś z Juventusu albo Napoli.
Zlecamy obserwację kilku zawodników z tych klubów, a przed nami mecz inaugurujący ligę. Bierzemy udział w konferencji prasowej i przechodzimy do symulacji meczu z Sheffield, który wygrywamy 3-2, a nasza ocena trochę wzrasta. Żegnamy się z 2 piłkarzami, a z młodym zawodnikiem podpisujemy kontrakt. Atletico Madryt oferuje nam prawie 35 milionów euro za wiewiórkę, no ale możemy jedynie odrzucić tę ofertę. Z Derby County wygrywamy 3-1. W Carabao Cup mierzymy się z Burton Albion i wygrywamy po raz kolejny. Po 2 golach Roślika wygrywamy 2-1 z Northampton i otrzymujemy raporty na temat zawodników Juventusu i Napoli. Piłkarze ci nie chcą zmieniać barw, ale możemy zaproponować wypożyczenie Forta. I tak jak to robiliśmy poprzednio, ustalamy wypożyczenie z opcją wykupu i jeżeli Hiszpan przyjdzie do nas, od razu go wykupimy. Kolejne 2 spotkania ligowe wygrywamy i dzięki temu nasza ocena menadżera jest już bardzo dobra. Hector Ford zgadza się na wypożyczenie, więc od razu opłacamy jego transfer za 3 miliony. W sprawach kontraktu dochodzimy do porozumienia i mamy nowego prawego obrońcę. Carabao wygrywamy po rzutach karnych z Bolton. W lidze dalej nie odnotowujemy porażki i jesteśmy w ostatnim dniu okienka transferowego. Zostało nam jeszcze 7 milionów w budżecie na zawodnika Juventusu albo Napoli, a wartość Wojtka Szczęsnego wynosi $0,5 miliona więcej i zaczynamy negocjacje z Juventusem, ale niestety nic z tego nie wynika. Możemy skorzystać jeszcze z transferu wolnego zawodnika, więc wyszukujemy sobie bramkarza, który będzie naszym rezerwowym. Proponujemy podpisanie kontraktu Behrensowi. On się zgadza i trafia do naszego klubu z overallem 67. Kończymy letnie okienko transferowe, a za sierpień zostaliśmy nagrodzeni nagrodą menadżera miesiąca. Symulujemy mecz BSM Trophy i wygrywamy 2-1. A tak wygląda nasza 18 meczowa na ten sezon. W podstawowej 11 mamy zawodników tylko powyżej 70 overalla. Także myślę, że na spokojnie uda nam się awansować do Championship. Przenosimy się do 4 listopada, tam czeka nas starcie z zespołem z Premier League. W ramach 1/8 Carabao podejmujemy Newcastle. Zobaczmy jak nasz zespół poradzi sobie na tle rywala z 2 lig wyżej. No i przegrywamy ten mecz, ale tylko 3-2. Jesteśmy na półmetku sezonu, 23 kolejki za nami, jak widać zajmujemy pierwszą lokatę. Odnieśliśmy 15 zwycięstw, 7 remisów oraz 1 porażkę. Na tą chwilę mamy 52 punkty, także może na koniec sezonu uda nam się przebić barierę 100 punktów. Symuluję sobie tak mecze do końca sezonu i zarząd po raz kolejny zaplanował spotkanie dotyczące naszej formy, także Boxdel nie daje nam spokoju. Przenosimy kilku juniorów do drużyny seniorskiej oraz żeby polepszyć morale naszych zawodników, podpisujemy z nimi nowe kontrakty. Mimo tego, że zajmujemy pierwsze miejsce w lidze, nasza ocena jest tragiczna. Zarząd próbuje nam wcisnąć, że prognozy nie są obiecujące. No ale przecież cele finansowe mamy długoterminowe, także nie wiem o co im chodzi. Przed nami 42 kolejka i po tym spotkaniu możemy zapewnić sobie mistrzostwo. Od tego sukcesu dzieli nas tylko 1 punkt, także przechodzimy do symulacji tego spotkania i wygrywamy pewnie 4-0. Więc na naszym koncie jest już 100 punktów i na 4 mecze przed końcem sezonu możemy cieszyć się z mistrzostwa. Przed nami końcowa tabela sezonu, zostajemy mistrzami ze 107 punktami. Reszta tabeli wygląda w ten sposób. Amadeusz Ferrari zostaje królem strzelców z 32 bramkami. Wiewiór na drugim miejscu pod względem liczby asyst, a Navas został 3. najlepszym bramkarzem. W FA Cup odpadamy po powtórzonym meczu z Hull City. W Carabao w 4. rundzie po meczu z Newcastle. Które przegrało w finale z City 2-1. W BSM Trophy zajmujemy pierwsze miejsce w grupie, ale odpadamy już w 2. rundzie. 2 najlepszych piłkarzy to Roberto w 53 meczach zdobył 21 goli i zaliczył 7 asyst, a drugi to Amadeusz Ferrari, który strzelił 35 bramek i 9 razy asystował. Pora więc zakończyć 3. sezon klubem Fame FC. Jeżeli seria Ci się podoba, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. Możesz zostać wspierającym kanału, za co byłbym bardzo wdzięczny. I wbijaj na kolejne materiały, które wyświetlą Ci się za 3, 2, 1...